poprzednim odcinku przeprawiliśmy się przez Morze Kaspijskie do Kazachstanu, gdzie dał nam w kość niekończący się step, na którym główną atrakcją były dziury w drodze i spotkania z lokalną milicją. Wczoraj mnie w nocy prawie muszki zjadły. Opuszczam już to obozowisko muszkowe. Przez step teraz prosto do głównej drogi i znowu na Uralsk. Do Uralska i w Uralsku odbijam znowu na wschód, zbliżając się do celu mojej podróży w Władywostok. Step po horyzont. Czyli taka droga, jaką już widziałem wczoraj, przedwczoraj i 3 dni temu. Pięknie, ale po jakimś czasie zaczyna to być nużące. No choć ten step naprawdę jest piękny. Takie morze. Morze zielono-żółte, zielono-brązowe. No. I moja puszka dotarła, no. Wyszło na to, że jest tylko gulasz barani i kudak barani. Bierzemy kudak. Where are you from? No, Poland. Speak English? Yes, I can. Oh, that's better. So, kudak, salad, Wait a minute. Bread? and bread, please. Yeah. Dzisiaj wygląda wyśmienicie. Znacznie lepiej niż ten ostatni. No nie, nie. Floki są. Ja. Barwę ma taką przyjemniejszą. Smakuje wyśmienicie. A ty już to co? Daj mi slow. Slow. Tutaj mam delikatny wyciek z półosi, ze skrzyni biegów, ale olej jest w skrzyni, także taki tylko delikatny. Mam nadzieję, że się nie będzie powiększał. Tutaj jest jeszcze taki element łączący skrzynię biegów tam z moją przekładnią. Bardzo często on się psuje. Mam ich kilka ze sobą. I wyprostował mi się resort. Prawie już zupełnie jest płaski. Był smutny, teraz jest płaski. Jeszcze następne 8000 km i będzie wesoły. Step, prosta, dziury, step, postój na obiad i dalej step. Stepie szerokim na nocleg jadę. No, trzeba sobie jakoś urozmaicać podróż przez ten Kazachstan. No to dlaczego nie wjechać w step po prostu? Żeby było ciekawie. Jedzie. Nagle nadarzył się jakiś step, no to ciach w step. Nocleg naprawdę był rewelacyjny, super. Jechać maluchem po stepie to też, kurczę, nie lada wydarzenie. Jechało się, to trzeba wyjechać. Dni są strasznie nużące na stepie, ale noc na stepie jest, kurde, rewelacyjna. Podoba mi się.
Ostatecznie po 6 dniach i pokonaniu 2500 km kazachskiego stepu docieramy do Aralska, gdzie zatrzymuję się w hotelu Aral, pamiętającego jeszcze dawne czasy. To taki jeden z moich małych celów tej podróży to było właśnie tutaj dotrzeć, do tego miasta Aralsk. To jest miasto, które kiedyś było portem, dużym portem na Morzu Aralskim. Morze niestety zniknęło stąd, miasto zostało i trochę podupadło. Mam taki plan, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie kiedyś morze było, a już go nie ma. A znajdują się teraz tam takie wraki pozostałości po Morzu Aralskim. Na poszukiwanie wraków i morza wyruszę jutro. Dzisiaj za to odwiedzam port, a raczej to, co z niego pozostało. Tutaj kiedyś było morze. Tutaj, aż tam. Teraz nie ma nic. Pozostałości po porcie pozostały. Żurawie, kurczę, jeszcze. Jak to łatwo człowiek może coś popsuć, ale żeby morze popsuć, to już jest szczyt. Jeszcze w latach 60. XX wieku jezioro Aralskie było czwartym pod względem wielkości na Ziemi. Jego powierzchnia wynosiła tyle, co powierzchnia Irlandii. Dzisiaj droga przez step zapowiada się sporym wyzwaniem. Do cmentarzyska statków mam jakieś 50 km. Do tego zanosi się na deszcz. No nieźle, teraz to już pada na dobre. Trochę strasznie. Maluch przecież zdaje się być najwyższym punktem okalającego mnie stepu. O kurde! Morze wraca, normalnie morze wraca. Haha, rozjaśnia się. Ha. Nie traćmy koncentracji. Kamieni tutaj nie było. Droga nie do przejechania do Malucha. O, gitareczka jeszcze do tego wszystkiego. Jak odmienna jest ta droga od wszystkich innych kazachskich, które przejechałem. Orzeł. Coś niesamowitego. Ach! Na stepie szerokim, kurczę, orzeł leci przed Maluchem. No coś niesamowitego. Ja pierdzielę. Pięknie. Droga prowadzi mnie do wsi Schalnasz, kiedyś wioski rybackie. Tam chcę wjechać na dno. Dawne dno Morza Aralskiego oczywiście. No. I co tam? Padarkę! 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 Podarkę! Podarkę! A mam tylko coś takiego. Nalepka. Sticker. Proszę. To sobie tutaj tak. Igruszka. Ciach, okej? Igruszka! A nie mam gruszki. Igruszka! Nie mam igruszki. Nie mam. No. Kola! Kola nie mam coli. Nie mam. High five. Pik maszyna. Pik maszyna. Wielka maszyna. Super maszyna. Super maszyna. Dobra, piąteczka i jadę. Paka! Papa!
Wiele z biedaczysko nie zostało, kurczę. Smutek pozostał tylko. Tu było 11 statków, tutaj w tym miejscu, zostawionych na pastwę losu. Ostał się jeden, tam gdzieś jakieś szczątki jeszcze jednego i tam trzeci, nic więcej. A 11 było jeszcze 10 lat temu, 11 statków. Ludzie chyba na złom tutaj rozbierają stare maszyny. W tej okolicy ostatnie kilkadziesiąt lat to historia jednej z największych katastrof ekologicznych na świecie. Jezioro za sprawą działalności człowieka zaczęło zanikać. Wodę z rzek Amudarja i Syrdarja, zasilające Arał, postanowiono użyć do nawodnienia upraw bawełny, głównie w Uzbekistanie. Ze źle zbudowanych kanałów przecinających pustynne obszary Karakum, nawet 70% wody odbieranej rzeką wsiąkało w glebę i parowało, nie docierając ani do upraw, ani do jeziora. Bardziej na południe stąd powstała nawet nowa pustynia – Aral-Kum. Północną część morza próbują się ratować. Zbudowano tamę – Kokarał, co zatrzymało opadanie wody, kosztem jednak południowej części akwenu. Dziś Arał to zaledwie 10% powierzchni sprzed dziesięcioleci. Czy może kiedyś wróci? Może być już na to za późno. Dziś odsłonięte dno staje się atrakcją turystyczną. No fajnie, kurczę, no. No dla mnie, dla turysty fajnie. A morza nie ma. Było i go nie ma. Teraz dno morza to pastwisko dla krów i wielbłądów i wysypisko śmieci. Jak widać tutaj z lokalnej wioski. Tutaj proszę, zagroda zrobiona z pozostałości statków. Pewnie tak, schody tam nawet są. Kurczę. No przykre jest to, że tak potrafimy wszystko niszczyć naokoło nas, nie dbać. Własny dom w sumie. Moja maszyna trochę tutaj przyjęła barwy bojowe po wczorajszej przeprawie przez błoto i jeździe po morzu. Sprawdzamy olej i po przejechaniu ponad 8000 km nie bierze nic. W ogóle nie pali. Z 3/4 tak jak było. Co prawda 2 razy już zmieniałem ten olej, ale nie pali oleju. Gdzieś tam w stepie jest kosmodrom Bajkonu, a po prawej stronie miasto Bajkonu. Kosmodrom Bajkonu. Udało mi się tylko tutaj podjechać na chwilę pod bramkę kosmodromu. Kosmodrom Bajkonu, już tam za mną. Dalej się nie da jechać. Jakieś 20 km stąd znajduje się platforma startowa numer 1. Skąd w 1957 roku startował w kosmos statkiem Wostok 1 Jurij Gagarin. Z jednej strony była brama na kosmodrom, a z drugiej strony drogi jest miasteczko Bajkonu. Kiedyś tam nie można było wjeżdżać. Jestem ciekaw, jak to wygląda teraz. Mam nadzieję, że nie zatrzymam się na barierkach, bo chciałbym noc spędzić właśnie w Bajkonurze. Здравствуйте. Здравствуйте. Hotel Космонавта? Да, но это закрытый город. Туда попасть нельзя, нужен специальный паспорт. Specjalny pas. Пропуск. O, да. nie można. Только жители города. O, okej. Sorry. Okej. Szkoda. Bo to miasto w ogóle to jest teren wynajmowany przez Rosję. Tak samo jak kosmodrom. To generalnie, oficjalnie to jest ma taka Rosja, no. Szkoda. Ten mur otacza, czy to miasto.
chętnie bym tu kiedyś wrócił, mówiąc szczerze. Zobaczył, jak wygląda od środka kosmodrom i miasto. Radary tam mają niezłe. O, tam daleko widać, kurczę, platformę startową. Tymczasem dalej w step, a w stepie niespodzianka. Paluch wzbudza zainteresowanie lokalnej telewizji. I came from Poland, all the way from Poland up to here, and I'm going to Vladivostok. В Казахстане вы впервые, что здесь увидели? Well, this is my first time in Kazakhstan. I have to say that Kazakhstan surprised me. The development of the country surprised me. It seems that Kazakhstan is a country moved forward from Soviet area. I saw a few interesting places. I visited Arazk recently. Today I was passing by here and I stopped by this place. Как вам дорога и как ваша машина? The roads are good, but everyone is very polite, very nice. Even the police when they stopped me. This is Fiat, Polish Fiat. This car was made in millions in Poland during the communism area. It's out of production for many years. It's not very powerful. It's only 24 horsepower, quite small, quite uncomfortable. But because of that, the trip is a big adventure. Pierwszy krok do sławy w Kazachstanie jest już za mną. Trochę im tam nasłodziłem w tej telewizji, no. Żeby nie było, już nie chciałem mówić o tej nudzie, którą przeżywam od kilku długich, bardzo długich dni. Mam nadzieję, że dostanę medal od prezydenta za taką reklamę kraju. Planowałem odwiedzić Uzbekistan, jednak scenariusz mej drogi pisze sama podróż. I przez problemy związane z wizą omijam ten kraj. Jadę dalej przez Kazachstan, bezpośrednio do Kirgistanu, aby potem dotrzeć do Tadżykistanu, jeżeli się uda zrobić pętlę przez góry Pamiru i ponownie wrócić do Kirgistanu. Tymczasem step kazachski przynosi kolejne niespodzianki. Tutaj 3 km stąd, trochę w prawo trzeba odbić, znajdują się ruiny miasta Sauran, tak to miasto się nazywało. Zostało opuszczone w XVIII wieku. Miasto, które kwitło za czasów Dżingishana. Nieźle to wygląda. To jest miasto Saurun. Właściwie to, co z niego pozostało. Dużo nie zostało z tego miasta. Właściwie tylko mur okalający. Ale spore było, bo kurczę, aż tam daleko ten mur okala to miasto. A to miejsce miało swoją świetność jeszcze przed Dżingishanem, czyli w XII-XIII wieku. Później tutaj przyszedł Dżingishan. Miasto zostało mu oddane. Z tego, co wyczytałem, jedna z hord mongolskich tutaj miała swoją stolicę. Ciekawa historia, ponieważ obok jest inne miasto, to postawiło się Dżingishanowi. Oblężenie trwało 5 miesięcy. Padło oczywiście, a tutaj ludzie siedzieli okopani, czekali, co się wydarzy. Tamto miasto padło, stwierdzili, a tam, oddali miasto w władanie hordy Dżingishana. Białej Hordy. Sauran był ważnym punktem na jedwabnym szlaku. Największym miastem w okolicy. Ciekaw jestem, czy są jakieś tutaj podziemia. Miasto kiedyś kwitło, zapewniając mieszkańcom dobrobyt. Między innymi dzięki nowoczesnym podziemnym kanałom, którymi doprowadzano wodę z odległej o kilka kilometrów Syrdarii. Niestety, przez zmieniający się bieg rzeki w tym półpustynnym klimacie ostatecznie opustoszało w XVIII wieku. To po drodze
Kolejna atrakcja. Miasteczko Turkestan. Ponoć całkiem miasto o ciekawej historii, w którym to znajduje się najsłynniejszy budynek w Kazachstanie. Mauzoleum Hodży Ahmeda Yasavi, XII-wiecznego sufickiego świętego i filozofa. Budynek wzniesiono na rozkaz Tamerlana lub inaczej Timura, krwawego zdobywcy i władcy Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu i Zakaukazia. Po jego śmierci zaniechano budowli i do teraz jest ona niedokończona. Dziś jest najważniejszym zabytkiem architektury Kazachstanu. Do niedawna obecna nawet na kazachskich banknotach. Przypomina stylem budowlę ze słynnej Samarakandy w Uzbekistanie. Pokryta zieloną glazurą kopuła o średnicy ponad 18 metrów jest największą w Azji Środkowej. Turkestan za sprawą Hodży Yasavi i jego mauzoleum stał się miejscem licznych pielgrzymek, mających rangę dorównującą Mekce. Nasza podróż przez kazachski step dobiega końca. Przede mną na horyzoncie góry. Jadę pod górę i w dół. Zmienił się krajobraz. Nagle pojawiły się pola uprawne na tych pagórkach tutaj. Drzewa! Ha! No i góry. Wysokie, porządne, nie jakieś tam pagóreczki małe, ale porządne, wysokie góry. Haha! No. Przetrwaliśmy step kazachski. Dał w kość, oj dał w kość. Mentalnie. 10 dni trwał przejazd przez step kazachski. Ciężko było, ciężko. Dał w kość ten step kazachski. 10 dni. 10 dni. Człowiek dosłownie dostawał bzika. W każdym razie ten wspaniały step się skończył. Jutro prawdopodobnie wjadę do Kirgistanu. W silniku cały czas stuka, melduje. Stuka już od 9000 km, ale jedziemy dalej. Bez problemu. Mam nadzieję, że następne 10 000 przejedzie. I zawiniemy do portu we Władywostoku w całości, bez większego remontu.